tym odcinku porozmawiamy na temat nieruchomości i inflacji, jak ona jest istotnym czynnikiem w inwestycjach nieruchomościowych. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj jesteśmy w Oxfordshire na jednej z mojej inwestycji pod wynajem krótkoterminowy, która została już skończona jakiś czas temu i zarabia już pieniądze, ale nie o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, tylko chciałem trochę porozmawiać na temat inflacji, która jest bardzo istotnym czynnikiem w inwestycjach. A akurat jestem na inspekcji nieruchomości, więc przy okazji nagram taki materiał dla Was. I dlaczego jest inflacja ważna dla inwestorów? Ponieważ nieruchomości tracą, pieniądz traci siłę nabycia i nieruchomości akurat tą siłę trzymają tych pieniędzy. Jak zobaczycie w historii nieruchomości 30 lat temu, przynajmniej w moim rejonie, ostatnio podpisałem umowę lease, nagram niedługo odcinek na tej nieruchomości. Nieruchomość ta 30 lat temu była warta 30 tysięcy. Teraz podpisałem na 300 tysięcy umowę, a wartość faktyczna jest ponad 400. Więc macie punkt widzenia, jak te nieruchomości trzymają wartość pieniądza. Bo jednak ta inflacja dla nas jest ważna, dla inwestorów, dlatego, żeby wyciągać kapitał i kupować kolejne nieruchomości, bo jednak jako inwestorzy płacimy same odsetki, nie spłacamy kapitału, więc cały czas mamy tyle samo kredytu, a możemy kupować kolejne nieruchomości po refinansowaniu, więc po prostu bogacimy się z inflacją. To jest jakby główny czynnik tego, dlaczego ja uważam, że warto jest spłacać same odsetki, refinansować i kupować kolejne nieruchomości, żeby poszerzać portfolio. I o tym chciałem dzisiaj trochę porozmawiać, dlatego te nieruchomości są takim zabezpieczeniem długoterminowym i dlatego ja również zachęcam Was, żebyście inwestowali długoterminowo. Moim zdaniem nie jest to sensowne, żeby kupywać nieruchomości i flipować. Może w drogich miastach jak Oxford, Londyn, Bristol to ma sens. Jednak do takich flipów uważam, że powinna być gotówka. Bo jednak zakup gotówkowy jest dużo szybszy i później, jeśli mamy dobre nieruchomości, no to podejrzewam, że też w dobrych lokalizacjach też się może znaleźć klient gotówkowy i rzeczywiście to ma sens. Jeśli sprzedaż trwa 4 tygodnie, no to fajnie, ale jeśli trwa zakup pół roku, sprzedaż pół roku, no i plus wiadomo jakieś prace do wykonania, to może się ten flip bardzo długo przyciągnąć, dlatego w takich sytuacjach moim zdaniem nie ma to sensu, ale jeśli mamy na to odpowiednie warunki, no to taka opcja wchodzi w grę. Wracając do tematu długoterminowej inwestycji, bo to jest moja strategia i taką również uważam, że powinniście się kierować długoterminowo, bo ta inflacja cały czas rośnie, cały czas pieniądze są mniej warte, ale jeszcze jedna taka dygresja, nie mylcie inwestycji z poduszką finansową, bo dostaję sporo wiadomości, telefonów od osób, które mają 20, 30, 40 tysięcy i chcą inwestować, a kiedy pytam ich o poduszkę finansową, to oni nie wiedzą co to jest. Więc moja taka, że tak powiem, sugestia, najpierw zabezpieczcie siebie i swój majątek, no bo jeśli chcecie budować portfolio nieruchomości, nie mając żadnych pieniędzy, że tak powiem, na czarną sytuację, na czarną godzinę, no to może to Was w przyszłości dużo kosztować, no bo kryzysy pokazują, że właśnie takich inwestorów czyści rynek. Czy to nieruchomościowy, czy kryptowalutowy. Tak działa rynek, że jeśli nie masz pieniędzy na przetrwanie, co się stanie, jeśli będziesz miał wypadek samochodowy, czy jakieś problemy ze zdrowiem, pół roku nie możesz pracować, czy rok,
czy zainwestujesz i nagle jest jakiś problem, że nie możesz tego zrefinansować. To są różne sytuacje, więc taka dobra rada dla Was, nie myślcie o inwestycjach, jeśli nie macie poduszki finansowej, bo to Was może zmieść z planszy. A nie po to robicie, żeby po prostu dać się zmieść z rynku. Więc warto o tym pamiętać, poduszka finansowa musi być na czarną godzinę pieniądze i dopiero jeśli macie nadwyżki finansowe, to myśleć o inwestycjach. Nie zawracajcie sobie głowy, jeśli macie luźnych 20 000. Moim zdaniem oczywiście, wiadomo, każdy podejmuje swoje ryzyko, swoje decyzje. Moim zdaniem jest to słabe, no bo możecie stracić dużo więcej. I jeśli chodzi o tą inflację, uważam, że warto tych nieruchomości kupować jak najwięcej, no bo tak jak wspomniałem, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat te nieruchomości dużo zyskają na wartości, no i możecie wtedy sprzedać sobie po 20 latach, po 25 jedną nieruchomość, spłacić kilka kredytów i macie nieruchomości bez kredytów, bez, że tak powiem, zobowiązań i to jest super sprawa. Ja na to tak patrzę osobiście, żeby kupić jak najwięcej tych nieruchomości i za 20 lat sprzedać jakąś część portfolio, spłacić wszystkie kredyty i wtedy mam spokojne życie, wiem, że moja rodzina jest zabezpieczona i to jest, mi się wydaje, że ten fundament tego inwestowania, że daje Ci to bezpieczeństwo, tą wolność i dlatego warto to robić. Takich przypadków w historii jest dość sporo, że właśnie te nieruchomości mocno poszły na wartości. Nie będę tutaj już wymieniał konkretnych szczegółów, bo jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to wystarczy wejść na Rightmove i sprawdzić z ostatnich 20 lat, 30 lat koszty nieruchomości, jakie były zakupy. Wszystko jest dostępne publicznie, nie trzeba być tu jakimś ekspertem, żeby to sprawdzić. Więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, że nie ma co myśleć za dużo, jeśli oczywiście są nadwyżki, bo jeśli nie, może warto też wejść z kimś w jakąś współpracę, w spółkę, że ktoś ma jakieś pieniądze i druga strona ma jakieś pieniądze, połączyć siłę na start. Jest to też rozwiązanie. Wiadomo, że trzeba mieć odpowiednią osobę, żeby takie rzeczy zrobić. Lepiej się poznać, ale też nieruchomości to jest biznes ludzki, trzeba budować relacje, chodzić na spotkania biznesowe, poznawać ludzi, żeby rzeczywiście skutecznie się rozwijać. Na pewno w takich sytuacjach warto też szukać rozwiązań takich jak Lease Option Agreement. Fajne jest to rozwiązanie, jeśli chodzi o inflację, bo czasem nas nie stać na jakąś nieruchomość, a może kogoś już przerastają koszta i warto pomóc takiej osobie, czyli my możemy przejąć zarządzanie tej nieruchomości z możliwością wykupienia tego w przyszłości. Wiadomo, każda sytuacja jest inna, trzeba porozmawiać z właścicielem, w jakiej jest sytuacji i jak można mu pomóc. No ale w takich sytuacjach też fajnie można zarobić, bo jest szansa omówienia na przykład umowy, że za 5, 7, 10 lat to kupimy, gdzie cena już jest uzgodniona na początku, a wiadomo, że za te 5-10 lat rynek będzie inny i praktycznie nie mamy nic do stracenia, bo koszta tylko prawników dwóch stron i można lease umówić umowę za tak zwanego przysłowiowego funta. Nagram o tym jeszcze odcinek w przyszłości, jak się zwolni nieruchomość, która została podpisana umowa. Tam jak na razie jest dobre obłożenie i w ten sam dzień, co się goście wyprowadzają, to się wprowadzają kolejni, więc nie mamy możliwości tam aktualnie czegoś nagrać, ale podejrzewam, że po nowym roku będzie taka możliwość. Bo to nie musimy być właścicielami tej nieruchomości, tylko musimy potrafić zarządzać. Czy to jest tak na zasadzie rent to rent, nie musicie być właścicielami nieruchomości, żeby na niej zarabiać, ale musicie dobrze potrafić zarządzać kogoś nieruchomością, żeby ktoś widział, że nieruchomość jest zadbana, wiadomo, swoje pieniądze dostaje, które zostały uzgodnione i to jest potencjał dla inwestorów, może nie koniecznie dla początkowych, bo na początku wiadomo, że jeśli nic nie mamy,
żadnego portfolio, to ktoś obcy może niekoniecznie nam zaufać, ale no chyba, że macie doświadczenie, macie jakąś wiedzę, no to jest taka możliwość. Czasem fajnie jest zatrudnić się u kogoś na jakiś czas na zarządzanie, czy że tak powiem nawet na zasadzie jakiegoś, że tak powiem, wolontariatu, żeby zdobyć doświadczenie. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, co chcecie robić i jakie macie plany na przyszłość. Inflacja nie tylko pomaga zwiększyć wartość nieruchomości z czasem, ale również pomaga zwiększyć zyski, ponieważ wiadomo, jeśli wszystko rośnie, no to czynsze też rosną. W wynajmie krótkoterminowym też możemy podnieść regularnie stawkę, jeśli na to jest zapotrzebowanie, bo są takie strony jak na przykład PriceLabs na wynajmie krótkoterminowym, że możemy regularnie badać tam rynek i podejmować decyzje, czy tak zwane dynamiczne stawki możemy ustawić i wtedy wykorzystujemy rynek. Jeśli są jakieś eventy w okolicy, jest duże zapotrzebowanie, to automatycznie nam podnosi stawki do góry. Jeśli są gorsze momenty, jakieś puste luki, to automatycznie może dać nam zniżkę, żeby była ta płynność, bo lepiej jest zarobić mniej, ale zarobić, niż nieruchomość ma stać pusta. To taki tip ode mnie. Jeśli masz pieniądze w banku na koncie, nie interesuje Cię lokata, chcesz mądrze i bezpiecznie zainwestować w swoje środki, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk. Tam znajdziesz zakładkę współpraca i są dwie możliwości współpracy ze mną. Pierwsza jest to pożyczka na procent od 50 000 funtów wzwyż, gdzie daje zabezpieczenie na nieruchomości. Jest to między 10 a 12% w skali roku, zależy od projektu. A druga opcja współpracy jest to współpraca partnerska, gdzie zakładamy razem spółkę, inwestor pożycza pieniądze do spółki po zakończonym projekcie. Wszystkie pieniądze są oddawane do inwestora i dopiero wtedy dzielimy się profitem. Inwestor może być dyrektorem, jest zabezpieczenie na nieruchomości, więc cały czas ma bezpieczeństwo nad projektem. Wiadomo, w międzyczasie robimy regularne spotkania, meetingi, zoomy, zależy czy ta osoba jest lokalna, czy zdalnie. Może regularnie odwiedzać projekt, uczyć się z niego również. To jest taka opcja dla bardziej zaawansowanych graczy, bo wiadomo, 500 000 funtów w gotówce na koncie musi być. Nie każdy ma takie środki, no ale jest taka możliwość, żeby do 2 lat zwrócić kapitał dla inwestora i dalej mieć pieniądze, dalej mieć nieruchomość. Wydaje mi się, że jest to super rozwiązanie dla kogoś, kto chce pasywnie budować swój majątek. Jeśli jest dla Ciebie wartość w tym odcinku, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgów i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!